Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Wir sind etwa 200 Meter von der Schleswig-Holstein weg und ungefähr 1 Kilometer von der Westerplatte. Jetzt ist ein gelber Einschlag hoch aufgefallen. Einschlag der schweren Granaten von der Schleswig-Holstein. Jetzt wieder ein Einschlag. Wieder die schweren Geschosse von der Schleswig-Holstein. Der Feuerkampf ist veröffnet. Cześć Mariusz. Cześć Michał. Fajnie się spotkać po latach. Witam na Westerplatte. Piękna pogoda. Bardzo ładna pogoda. Zamówiona u załogi Westerplatte. Myślę, że będzie nam sprzyjała dalej w naszym przedsięwzięciu. Tak, to co? Poopowiadasz mi trochę. Zapraszam. Jesteśmy przed bramą do Westerplatte. To tutaj zaczęło się niemieckie natarcie 1 września. Tak, to brama kolejowa. Niemcy wysadzili ją 1 września. Tędy pluton saperów się wdarł na kierunku właśnie natarcia, w kierunku placówki Wał. Symbolicznie można powiedzieć, że właśnie w tym miejscu zaczęła się II wojna światowa. To jesteśmy, Mariusz, chyba w bardzo ważnym miejscu. To chyba tutaj zginął pierwszy polski żołnierz. To rzeczywiście jedno z najważniejszych miejsc na Westerplatte, gdzie 1 września około 5 nad ranem poległ pierwszy polski żołnierz na Westerplatte. Pocisk kalibru 20 mm wpadł przez to okno strzelnicze, trafił go w szyję i urwał mu głowę. Historia niezwykle tragiczna i niezwykły przypadek, że akurat stało się to w takich To okolicznościach. był tak jakby niezamierzony strzał. No coś zrykoszetował, coś takiego? To jest, można powiedzieć, no pech, że w tak mały otwór po prostu wpadł koziołkujący pocisk i zabił żołnierza. Michał, mam tutaj złom z Westerplatte, który kiedyś przekazał mi pan Kazimierz, którego już nie ma. To są rzeczy, które pozyskał dla jakichś swoich własnych potrzeb, kiedy pracował tutaj pół wieku temu nad porządkowaniem Westerplatte. Głównie metale kolejowe. Mam nadzieję, że będziesz wiedział, co z tym fajnego zrobić. Myślę, że coś z tego zrobię. Niestety nie cała stal, którą otrzymaliśmy, nadawała się, ponieważ była mocno skorodowana, a to, co uznaliśmy, że wykorzystamy, jako że leżało parędziesiąt lat pod ziemią, trzeba było bardzo porządnie wyczyścić. Dobrze, tutaj widzę też są jakieś ruiny, one są zaraz za bramą, więc co tu się mieściło? To był budynek zawiadowcy stacji, a dokładniej ładowni taryfowej, tak się to nazywało. I tutaj w nocy z 31 sierpnia na 1 września służbę pełnił zawiadowca stacji starszy sierżant Wojciech Najsarek. I właśnie stoimy przy schodach, gdzie został śmiertelnie ranny serią pocisków z niemieckiego pistoletu maszynowego. Też jak widzisz, tutaj nawet są ślady po walkach. Tak, są rykoszety. Tak, no. są widoczne jakby nawet kierunek tutaj, jak te pociski wpadały w tą stronę. Każdy gwóźdź musieliśmy rozkuć na płaskownik, który później wykorzystaliśmy przy zgrzewaniu stali. W tej chwili znajdujemy się na placówce zwanej Wałem, tak? Placówka Wał. I to tutaj, kiedy Niemcy wysadzili bramę, zaczęli się wlewać na teren Westerplatte, padły pierwsze strzały. Niemcy chyba nie byli w ogóle przygotowani, że tutaj będzie taki Ogromne opór. zaskoczenie. Ogromne zaskoczenie. Sama placówka Wał znajdowała się na szczycie tego wału, który z kolegami zrekonstruowałem w 2007 roku. 3 młodych ludzi, średnia wieku 22 lata, dowodzeni przez kaprala Szamleskiego, uzbrojeni w 2 karabiny Mauser i ręczny karabin maszynowy wzór 28 Browning. Czekaj, 3 facetów tu było. 3 młodych ludzi. Ile osób, ilu żołnierzy powstrzymali? No widzieli przeciwko sobie 3 plutony, który jeden bezpośrednio
nacierał na nich, czy pluton saperów, który tutaj właśnie na tym kierunku miał wyznaczoną linię ataku, ale jednocześnie widzieli wdzierający się już na teren składnicy drugi pluton kompanii szturmowej i pierwszy pluton, który zaczynał ich w pewnym momencie już właściwie doprowadzać do okrążenia, stąd też musieli się wycofać. Czyli już pod sam koniec, kiedy Niemcy praktycznie podchodzili pod wał i już granaty były rzucane, było bardzo blisko. Wiem, że była jedna taka sytuacja, taka anegdotka, o której chciałbyś wspomnieć. No tak, to jest też niesamowita historia, bo oprócz tego, że tutaj koło tych chłopaków pociski latały tuż nad ich głowami, że ścinały gałęzie, no to tu przy magazynie numer 1, który dzisiaj nie istnieje, stoimy właśnie na jego fundamencie, gdzieś pod dachem znajdowało się duże gniazdo OS, które otrzymało serię pocisków. Te gniazdy oczywiście zaatakowały rzecz jasna polskich żołnierzy, którzy byli tutaj na wyciągnięcie ręki od tego gniazda. Mimo to oni jakby kąsani przez te osy z tymi pociskami latającymi nad głową cały czas dalej wykonywali swoje zadania. A kiedy już było naprawdę gorąco, to wycofali się bliżej portu. Jednym z materiałów, które otrzymaliśmy, była śruba kolejowa, która w sumie była najlepszej jakości stalą w całym zestawieniu. Jednakże była zbyt wąska, dlatego musieliśmy użyć procesu spęczania, aby uzyskać płaskownik odpowiedniej szerokości. Czyli teraz siedzimy sobie na torach, gdzie też się rozegrało parę ciekawych incydentów. Niemcy postanowili, że będą chcieli tutaj wtoczyć pociąg pancerny, bardzo mocno uzbrojony, żeby mieć dużokalibrowe działa, które będą mogły przykryć wszystkie te bunkry. No był taki plan właśnie po 4 września, kiedy tutaj przybyła kompania saperów z Niemiec ze wsparciem dla kompanii szturmowej Kriegsmarine, że zdobycie Westerplatte będzie możliwe z użyciem pociągu pancernego, a Polacy już przed tym spodziewając, przed tym planem Niemców, spodziewając się, że rzeczywiście Niemcy mogą wtoczyć pociąg pancerny, postanowiono jakby zablokować tą możliwość takiej akcji. Stąd też wyznaczono 2 żołnierzy, sierżanta Gawlickiego i żołnierza o nazwisku Jaszcz, którzy po prostu mieli w nocy, prawie że tutaj pod nosem Niemców w odległości niespełna 150 metrów, mieli rozkręcić tor. Bo zanim tory zostały rozkręcone, to Niemcy wykorzystali je, próbowali wtoczyć cysterny z paliwem. To po tej akcji. Po tej akcji. Po tej akcji, tak. To po tej akcji Niemcy, nie wiedząc o tym, że tor jest rozkręcony, próbowali dokonać właśnie akcji spalenia przedpola polskich stanowisk cysternami wypełnionymi benzolem, żeby po prostu zniszczyć tą zieleń, która maskowała bardziej stanowiska. Natomiast no tutaj prawdopodobnie w ogóle jest to bardzo prawdopodobne, że jesteśmy w miejscu, gdzie tor został rozkręcony właśnie przez tych 2 żołnierzy, którzy tu na przestrzeni tej odległości około 300 metrów z wartowni numer 5 czołgali się w pokrzywach i cali tutaj poparzeni, usiłowali zardzewiałe śruby odkręcić. Nie udawało im się to w pozycji leżącej, próbowali w klęczącej. W końcu już uznali, że zadanie trzeba wykonać, więc ryzykując, robili to po prostu w pozycji stojącej z tymi olbrzymimi kluczami i zadanie zostało wykonane.
projektu było, że wykujemy stal damasceńską. Niestety, tak jak wcześniej wspomniałem, stali z Westerplatte było za mało, dlatego dodaliśmy troszkę współczesnej stali narzędziowej NC6. Cały pakiet przed pierwszym zgrzaniem musi zostać bardzo porządnie zespawany, ponieważ działają na niego potężne siły i mógłby się rozpaść na kowadle. I teraz, Michał, idziemy Aha. dokładnie na przedpolu fortu, tak jak nacierali Niemcy 1 września 2 natarciami i natarciem rozpoznawczym 7 września. Dokładnie tu w tym miejscu, tak jak się teraz zatrzymamy, tu była linia, którą wyznaczyli niemieccy dowódcy, którą 7 września Niemcy nie mieli prawa przejść. Po prostu rozpoznawano stanowiska fortu ogniowe. nie widać. Fortu stąd nie widać to chyba i dzisiaj chodziło, nie? i w 1939 roku też go Niemcy nie Nie widzieli. wiedzieli, skąd się do nich strzela. W raportach jest wyraźnie podkreślone, że po prostu Niemcy dostają ostrzał i nie wiedzą, nie są w stanie rozpoznać miejsca, z których polscy żołnierze prowadzą ogień. Stąd też właśnie były pomysły i zrealizowano, 3-krotnie wtaczano cysterny, aby spalić przedpole polskich stanowisk. Znajdujemy się teraz na placówce fort. Tak, dowodzonej w 1939 roku przez Mata Rygielskiego, niezłego zakapiora. I Niemcy nacierali tutaj z tych stron. Tak, to jest dokładnie przedpole placówki fort. Tu nacierał pierwszy pluton kompanii szturmowej Kriegsmarine, a tutaj pluton saperów. I pluton saperów tam chyba przy drugim natarciu już słabo było, nie? No, zostali mocno łupnia nie tylko tutaj od Mata Rygielskiego i jego żołnierzy, ale też od placówki TOR, która się znajdowała w pobliżu. Po drugim natarciu z 48 żołnierzy do dalszej walki było sprawnych już tylko 12. Teraz stoimy gdzie? Proszę mi tutaj powiedzieć ładnie. To jest stanowisko, stoimy nad stanowiskiem ogniowym dla CKM-u wzór 1930 dla 3 ludzi. Stoimy na stropie, który został nadbudowany tutaj po wojnie po to, żeby fort zabezpieczyć. I kierunek, sektor ognia był tutaj na to przedpole właśnie tu w kierunku wschodnim. Czyli na placówce fort mieliśmy 6 naszych chłopaków i jakby tak policzyć, to Niemcy nacierali ponad 10-krotną przewagą liczebną. Tutaj na tym odcinku to była ponad 10-krotna przewaga Niemców, a mimo to świetnie sobie dawaliśmy radę, chociaż oczywiście były takie epizody, że no, było o włos od przełamania tej linii obrony. Czyli słuchaj, jak tylu wrogów nacierało, to tutaj chyba dużo amunicji schodziło w tym miejscu. Dużo amunicji schodziło i też specjalnie jakiejś oszczędności nie prowadzono, dlatego że po prostu zapas amunicji w składnicy był przygotowany na 4-tygodniowe oblężenie. Tu dodatkowo z fortu polscy żołnierze robili wypady na przedpole i zabierano poległym niemieckim żołnierzom broń i amunicję. Sami Niemcy po kapitulacji składnicy ocenili, że tylko tutaj w forcie było 10 000 sztuk nabojów do broni maszynowej, a zużycie amunicji było takie, że łuski po prostu szuflą zgarniano, żeby po prostu nie świeciły się w słońcu, żeby Łatwy cel dla samolotów, tak. Luftwaffe po prostu nie rozpoznało, gdzie się znajduje stanowisko ogniowe, bo z raportów wynika, że niemieccy żołnierze raportowali, że oni po prostu nie wiedzą, skąd Polacy strzelają. Tak To dobrze po prostu, były stanowiska tak zakamuflowane. byliśmy świetnie zamaskowani, tak świetnie była przygotowana obrona. Cały pakiet posypuje boraksem, który jest topnikiem. Boraks jest niezbędny podczas kucia stali damasceńskiej, ponieważ powoduje, że stal nie oksyduje się. Pakiet o grubości 5 cm musieliśmy przekuć do płaskownika o grubości parunastu milimetrów. I tutaj z wielką pomocą przyszedł nam młot mechaniczny, ponieważ ręcznie zajęłoby nam to z 2 dni. Po uzyskaniu płaskownika odpowiedniej grubości trzeba było go przeciąć, zespawać, żeby poprzez skucie uzyskać kolejne paręnaście warstw.
Proces okazał się cięższy niż planowaliśmy, ponieważ nie znaliśmy dokładnego składu stali z Westerplatte i miejscami nie chciała ona się zgrzewać tak dobrze jak pozostała stal narzędziowa. Dlatego z bardzo dużego pakietu na początku udało nam się uzyskać nie za duży pakiet końcowy, aczkolwiek zawierający dużo warstw stali z Westerplatte. Od momentu rozpalenia paleniska do momentu uzyskania odkówki noża spędziliśmy w kuźni 12 godzin. W tej chwili jesteśmy w podziemiach Koszar, można powiedzieć. Tutaj był magazyn prowiantu i tutaj chyba też ważne rzeczy się działy w tym miejscu. Tak, to były narady właśnie 5 i 6 września, które też znamy z filmu Różewicza z 1967 roku, gdzie oficerowie składnicy zastanawiali się nad celowością dalszej obrony. Idziemy teraz do miejsca radiostacji, czyli też bardzo ważny moment, kiedy co, no sygnał poszedł. Zapraszam za mną. Tak, no to jest szczególne miejsce, które nie jest jakoś specjalnie oznakowane, opisane, nikt nie wie, co się tu ważnego wydarzyło, bo przede wszystkim właśnie tutaj rankiem 1 września poszedł sygnał radiowy do sztabu głównego, do dowództwa, że Westerplatte zostało rankiem zaatakowane Czyli de właśnie facto przez z tego Schleswig-Holsteina. miejsca świat się dowiedział, Tak, że to jest- wojna się zaczęła. To można powiedzieć, tutaj historia poszła w świat. Historia tego miejsca i symbolika rozpoczęcia II wojny światowej. W tym Jeszcze miejscu, tu dokładnie gdzie w tym stoję. miejscu, tak jak stoisz, tu wchodzimy przez rozbite drzwi i tutaj po prostu stały 3 typy radiostacji właśnie w tym pomieszczeniu. Chodzimy po podłodze, po której chodzili żołnierze. To jest To oryginalna, jest oryginalna podłoga. podłoga. No, jak gdyby dotykamy tej historii, dotykamy tego, co się wówczas działo. Tutaj był skład amunicyjny. Była amunicja, była broń, tu była rusznikarnia, warsztat rusznikarski, gdzie czyszczono, doprowadzano do użytku broń, która była wykorzystywana w trakcie walk z Niemcami. Widzę, że nawet jeszcze rama okienna jest. To już jedyna zachowana rama tutaj w całym ocalałym fragmencie Koszar. Tu, gdzie stoimy, stały hydrofory. Tak, to jest pomieszczenie hydroforów, które przetrwały walki w 1939 roku. Niemcy zabrali po kapitulacji składnicy te urządzenia i posłużyły razem z wieloma innymi elementami składnicy do rozbudowy niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Nadszedł czas hartowania, którego, co tu dużo mówić, troszeczkę się obawiałem, ponieważ nie wiedziałem, z jaką stalą mam do czynienia. Zahartowałem klasycznie w oleju. Wartość, jaką uzyskaliśmy, okazały się bardzo dobre. Nóż jest bardzo twardy na krawędzi dnącej, natomiast odrobinkę bardziej miękki na grzbiecie. To jest podstawa forteczna pod CKM wzór 1930. Jak widać, świetnie zachowana do dzisiaj. Solidna robota. Nie, to polskich drewno się fachowców. naprawdę dobrze trzyma. Wiadomo, że jest nadgryzione zębem czasu, ale nie ma Porządnie korników, nie ma nic zakonserwowane. takiego. Tutaj zamocowana była laweta forteczna dla CKM wzór 1930. Dodatkowo okno strzelnicze było zasłonięte płytą pancerną. Nad stanowiskiem był
na półokrągłej blasze był wymalowany krajobraz z oznaczonymi celami, sektorami ognia. Dodatkowo również tutaj współpracował z celowniczym, z obsługą CKM współpracował obserwator, który podawał po prostu informacje o celach. A tutaj powiedz mi, bo tak całkiem spore pomieszczenie, co tu się mieściło? No właśnie, to jest, tak naprawdę jesteśmy przy dwóch pomieszczeniach, które mieściły na tym poziomie, na którym jesteśmy. To jest część wartowni numer 6 ze stanowiskiem dla CKM-u, a tu po lewej stronie była elektrownia bojowa, która zasilała w prąd elektryczny budynek koszar. A piętro wyżej, czyli na górze, no bo tu była podłoga oczywiście. Tak, no to jest zniszczone właśnie po 1945 roku. To są dwa bardzo ważne pomieszczenia, których właściwie no nie ma śladu w tej chwili, czy było pomieszczenie łączności i pomieszczenie dla dowództwa, czyli pokój dowodzenia. Skąd dowodzono całą obroną składnicy, to właśnie w tym miejscu. Najważniejsze miejsce składnicy tak w tej chwili wygląda. No a nie widać, nie ma nic tutaj już, więc Nic fajnie, nie że zostało. jesteś i jednak mówisz o tym. Nie ma niestety opisów, nie ma informacji, które by po prostu turyście coś więcej powiedziała. Jest to mnóstwo detali, mnóstwo rzeczy jednak ocalało. Część instalacji nawet widać w tej chwili. Mimo uszkodzeń jest jednak fajnie zachowana ta podstawa forteczna pod CKM. Dużo takich szczegółów, widać nawet odciśnięte ślady po izolacji w postaci trzciny, wzmocnienia stropu siatką leduchowskiego, różne grubości prętów zbrojeniowych, grubość ścian. To jest świetnie wykonany obiekt pod kątem przygotowania do obrony o charakterze koszaru, o charakterze właśnie budynku obronnego, cytadela, która niestety przez większość turystów jest mijana w tej chwili obojętnie. A powiedz taką rzecz, to chyba był bardzo nowoczesny budynek jak na tamte czasy. Moim zdaniem na pewno był najnowocześniejszym budynkiem koszarowym wówczas w Polsce. Myślę, że był jednym z najnowocześniejszych na świecie. Podobne, choć nie o charakterze obronnym, ale jeśli chodzi o standard wykończenia, to budowała dla swoich żołnierzy armia amerykańska. Nadszedł czas na bardzo magiczny moment, a mianowicie trawienie wzoru stali damasceńskiej. W tym celu zanurzyłem nóż w roztworze chlorku żelaza i czekałem, aż wytrawi on odpowiednio warstwy. Westerplatte było w Ameryce i ktoś w Hollywood podłapał, że jest taki temat, to na pewno powstał Na pewno by lepsze monumentalne powstały dzieło. filmy niż te, które do tej pory powstały, nie ujmując oczywiście nic filmowi Różewicza, ale chociażby nawet placówka Prom, która tutaj 100 metrów niespełna od nas się znajdowała. Dzisiaj mamy tam asfaltowe jezioro. Sama jej 5,5-godzinna obrona, no to jest epizod, który może nawet i kilkuodcinkowy serial mógłby powstać z tego, co tutaj po prostu nasi żołnierze... 5,5 godziny pod ciągłym ogniem, bo tak, Schleswig strzelał. Były 3 gniazda karabinów maszynowych, które cały czas do nich siekały. plecy, można powiedzieć, z przewagą wysokości. No i Schleswig, no powiedzmy z lufami kalibru 283 mm, to można powiedzieć, że przy tej odległości 250 metrów to prawie, że polscy żołnierze tak jakby w wyloty tunelu kolejowego patrzyli, a mimo to swoje zadanie wykonywali jak gdyby z naddatkiem, bo mieli tylko odeprzeć ten pierwszy atak, natomiast bronili się tutaj przez 5,5 godziny, wytrzymując 2 niemieckie natarcia z przewagą co najmniej 10-krotną w sile żołnierza, plus Schleswig-Holstein, gdzie 4 działa 283, 5 149,
.1 mm i 2 armaty 88, bo tutaj akurat wymieniam część tych, które akurat mogły z lewej burty strzelać w stronę placówki Fort oddalonej o niespełna 300 metrów. Nigdy w tysiącletniej historii, uwierz mi, nigdy w tysiącletniej historii polskiego oręża nie było takiej sytuacji, żeby taka garstka niespełna 20 chłopaków uzbrojonych tylko w ręczną broń strzelecką pod takim naporem nieprzyjaciela, pod taką nawałą ogniową wykonywała z powodzeniem zadanie obrony. To jest, można powiedzieć, tutaj siedzimy naprzeciwko polskiego Alcazaru, polskiego Alamu.